Cześć! Dziś na warsztacie mam modyfikację Windows 10. Nazywa się ona Classic 7. Jak nazwa wskazuje, jest to modyfikacja upodabniająca Windowsa 10 do Windows 7. Aby jednak nie był to kolejny nudny film, uruchomię ten system na komputerze, który spokojnie może zasłużyć na miano PC jak z laboratorium szalonego naukowca. Zastosuję tu różne dziwne przejściówki i adaptery. Płyta główna to konstrukcja Gigabyte w formacie Micro ATX. Obsługuje procesory Intela trzeciej generacji na socket 1155. Karta graficzna to ATI Radeon 4600. Podłączona jest do płyty głównej poprzez przedłużacz PCI Express. Do tego mam dysk twardy SSD w formacie mSATA wraz z przelotką na SATA. Pamięci to dwa moduły SO-DIMM DDR3 zamontowane w adapterach z SO-DIMM na DIMM. Karta dźwiękowa Sound Blaster zamontowana jest w adapterze z PCI na PC i Express. Co może pójść nie tak? Przekonajmy się, uruchamiam komputer, nic nie wybuchło. Nie ma też magicznego dymu. Wybieram start z pendrive'a z Ventojem. Przy jego pomocy uruchamiam instalator systemu Windows. Dostępny jest tylko język angielski. Już na tym etapie instalacji instalator wygląda jak żywcem wzięty z Windowsa 7. Instalacja była naprawdę błyskawiczna. Trwała tylko niecałe 6 minut. Ustawiam nazwę użytkownika i hasło, a także strefę czasową. Zatwierdzam ustawienia i loguję się do systemu. Sprawdzam menażer urządzeń. Okazuje się, że kilka urządzeń jest niezainstalowanych. Próbowałem pobrać brakujące sterowniki przez Windows Update, jednak niestety aktualizacje nie działają w tym systemie. Brakujące sterowniki instaluję przy pomocy Snappy Driver Installer. Muszę przyznać, że ta modyfikacja naprawdę wygląda jak Windows 7. Dopracowane jest w najmniejszych szczegółach. Nawet ikony panelu sterowania, okno wyboru tapet, ikony w panelu gadżetów są takie, jakie zapamiętałem je z 7. A jaką wydajność ma karta graficzna Radeon podłączona poprzez przedłużacz PCI Express? Uruchamiam 3D Marka 2005. Test zakończył się powodzeniem, ale wydajność jest nie za dobra. Wynik to tylko 600 punktów. Nie ma się co dziwić. W końcu karta graficzna działa tylko z prędkością razy 1. System zainstalowany, sprzęt działa, a co najważniejsze, nic nie wybuchło, dymu nie ma, więc chyba mogę sobie pogratulować. Powiem wam szczerze, że ta modyfikacja Classic 7 naprawdę robi wrażenie. Wygląda jak Windows 7, działa jak Windows 7, no może z małymi kompromisami, bo wydajność Radeona na przedłużaczu PCI Express razy 1 to delikatnie mówiąc, taka sobie. 600 punktów w 3D Mark 2005 to wynik bardziej do muzeum niż do grania. Ale wiecie co? Poszedł na tym Doom. A jak Doom działa, to znaczy, że wszystko jest w porządku. No i to jest chyba idealny moment, żeby zakończyć. Komputer jak z laboratorium szalonego naukowca działa, Classic 7 działa, ja też działam, na kawie. Dzięki za oglądanie, do następnego razu, cześć!
You